Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, Jesteśmy na miejscówce, której ostatnio zapomnieliśmy nagrać. Na naszej wyprawie letniej do Finlandii. tak, więc jesteśmy w Tallinie. Stoimy sobie na tej właśnie miejscóweczce. Koordynaty będą wklejone. Zmieniło się, bo tu, gdzie teraz są śmietniki, była toaleta. Może tylko latem. A tu właśnie taki teren spacerowo-rekreacyjny. Stoimy sobie tu. Ostatnie 24 godziny były dosyć aktywne. To znaczy był przelot. Tak, był przelot z Wrocławia do Tallina z szybkim noclegiem w Warszawie pod Ikeą. Naszą ulubioną. Tak na jest. I jesteśmy teraz właśnie w Tallinie. Jutro rano, rano 10, chyba 40 mamy prom do Helsinek, bo rozpoczęliśmy, długo odgrażaliśmy się, że kiedyś to nastąpi i nastąpiło szybciej niż myśleliśmy, bo jedziemy w przymroźną, to się okaże, ale zimową Arktykę. Będziemy polować na zorze, będziemy w cudzysłowie oczywiście polować na renifery. Naszym celem jest Nordkap. Czy się uda, czy nie, jaka będzie aura, to czas pokaże i bądźcie z nami. My troszeczkę już zmęczeni, padnięci. Chociaż był przez chwilę taki pomysł, żeby pójść sobie na Starówkę, Tak, przejść tutaj się w po Tallinie, Tallinie. bo jakoś tak ładnie oświetlony ten Tallin i tak sobie wyobrażaliśmy, że może być fajnie nastrojowo, ale chyba nie damy rady już. Nie, już padliśmy i generalnie na autopilocie chyba jakaś szybka kolacyjka, myciu i spać, bo tak jak mówię, było aktywnie. W tej chwili jest dosyć rzeźko, jakieś chyba minus 3 stopnie. Frydwan stoi przygotowany na mrozy i śniegi, to przy okazji Wam wszystko opowiemy. Jeden z naszych upgrade'ów arktycznych, na pewno najważniejszy, to termometr, żebyśmy mogli mierzyć tę zmarzlinę, jaka nas będzie czekała. Zaczęliśmy w ciemności i trzeba będzie się do tego przyzwyczajać. Dokładnie, bo pogoda jaka będzie, czy będzie mroźno, czy będzie śnieżnie, czy nie będzie, czy będzie widać zorze, czy nie będzie, tego nie wiadomo, ale wiadomo, że będzie ciemno. Więc zapraszamy Was na krótką serię z arktycznej zimy z Frydwanem. Jak widać, ja też przygotowany na zimę, futerko zapuszczone. Bo z tego wszystkiego, bo jesteśmy oczywiście gapy zmęczone i powiedzieliśmy, jaki dzień dzisiaj? Dzisiaj 22 grudnia, więc mamy razem 16 dni, musimy 6 stycznia być z powrotem we Wrocławiu, więc okres bożonarodzeniowo-świąteczno-noworoczny. Nastrój Tak, świąteczny wyzwania jest. jak najbardziej, Takie. żeby nam przyjemniej. Dokładnie. No dobra. To już Teraz to już naprawdę wszystko. Tak, bo i tak się nam nie klei. A nowy sprzęt. Nie wiadomo jak to się... Nie wiadomo jak to złapać, to w ogóle co łapać. z tym zrobić, w ogóle co wcisnąć. Tak, Nie, bo- trochę już wiadomo co wcisnąć. Wiadomo co wcisnąć, ale nie wiadomo jak kadrować, więc nowy brak jakości. Jedno z wyposażeń podpatrzonych na YouTubie arktycznych jest karcher do okien. Akurat na szczęście mieliśmy, nie trzeba było inwestować. I właśnie to całe skropliny fajnie wciąga. Nie trzeba się babrać z żadnymi szmatkami. O, lód jest, trochę przymarzło. No tak, zasłonięte były. -6 dzisiaj. Było minimum. No ale tak jak Wystarczy. oglądaliśmy jakiś taki
to nazywamy prawdziwków. Takie małe 2 czy 3 kanały. O Arktyce zimą. Tak, to porządnie mieli te szyby zmrożone. No tak. Jeden to jest Norwegian Explorer. Niesamowity facet. Jarle zresztą. A drugi to Anglik, Alex, Mispronounced Adventures. Tak, no to młodszy akurat człowiek, tamten bardziej w naszym wieku, więc też nasze, że tak powiem, klimaty bardziej. No, ale właśnie ten Alex używał właśnie tego Karshera i... Ale nie tylko on. Tak, jeszcze gdzieś tam widzieliśmy, tak. Podróżników. No, dobra, jedziemy, bo na prom nie zdążymy. Tak w ogóle to dzień dobry. Dobra, spokojnie. Tak, czekamy na prom, więc jak zwykle pora do przemyśleń. Wczoraj coś tam bełkotaliśmy chyba po nocach już. Sporo całkiem opowiadaliśmy. Tak, no już mamy 16 dni, no wiadomo już. To już było. Natomiast jaki jest plan na ten wyjazd? No, jedziemy dzisiaj, płyniemy w tej chwili do Helsinek. Z Helsinek mkniemy pewnie w Wigilię, będziemy w Rovaniemi, właściwie w wiosce Świętego Mikołaja. Tam spędzimy Wigilię i później ruszamy dalej na północ, najprawdopodobniej przez Karasjok na Nordkap. Jeśli będą drogi otwarte, no bo temperatury tam oscylują koło zera, więc mogą być zamknięte drogi z powodu lawin. Plan taki awaryjny, gdyby były jakieś drogi pozamykane czy coś, to do Wardy może pojedziemy. O którym pierwszy raz usłyszeliśmy z kanału Fiedlera, który jechał tam przez północ i aż do Murmańska. No my do Murmańska z wiadomych przyczyn nie pojedziemy. Ja tam chciałem zawsze pojechać, natomiast mnie się pomyliły po prostu nazwy i jak byliśmy ostatnio w wakacje, sprawdziłem inną miejscowość. Przecież tam nic nie ma, to po co tam jechać? No, więc może uda nam się teraz nadrobić. No, później będziemy wracać też najprawdopodobniej przez Finlandię, więc taka objazdówka. A propos tych prognoz pogody, no, na północy jest mroźno, natomiast w same święta ma przyjść na północy odwilż. Więc opady deszczu. Właśnie jak to jest? Frydwan jedzie gdzieś i jakieś anomalie No, następują pogodowe, więc Dokładnie. nie wiem o co chodzi. W tym roku, właśnie na przełomie tych lat, 25-26, ma być jakieś burze słoneczne, które się... Wyjątkowa aktywność słońca. Tak, więc no, liczymy na to, że uda nam się gdzieś tą aurorę borealis złapać. A my teraz czekamy na prom i do zobaczenia w Finlandii. No to jak widać, dopłynęliśmy do Finlandii. Zjeżdżamy z promu w Helsinkach. Kto by przypuszczał niecałe pół roku temu, że znowu tutaj będziemy. Rovaniemi pokazuje 10 godzin, 23:15. Nie, dzisiaj do Rovaniemi chyba nie dojedziemy. Nie dojedziemy. No ale zimno. Ile teraz jest na dworze? Jeszcze nie wiadomo. Jeszcze nie wiadomo, bo zjechaliśmy z promu. Ale przez ten rejs samochód się wychłodził dosyć znacznie. Na promie Nie, 12 stopni było. Na promie było 5, Aucie. pokazywał samochód. W środku w aucie 12. Ale że nam przekłamuje ten, tak już to wiemy, że to jest 5 stopni za mało pokazuje. To fajnie w Finlandii jest? Ja bym chyba mogła żyć w Finlandii, tak naprawdę.
co dzień. Odwach. No, a strażnik jak stał, tak stoi. Strażniczka tym razem. Strażniczka? Tak. Czyli, że się zmienili w międzyczasie Przez te pół roku. przez te pół roku. No, tutaj nas nie było akurat w Helsinkach. Tędy nie jechaliśmy. Bo jesteśmy z powrotem na E75. Czyli swojskiej polskiej A1, czy jedynce jeszcze kiedyś, łączącej chyba Bielsko-Białą z Gdańskiem. E75 to jest droga, która biegnie gdzieś z Grecji przez całą Europę, a kończy się właśnie w Wardę. To dzisiaj spać tu nie będziemy, bo jeszcze trochę pojedziemy, bo jest godzina dopiero w 3:30, ale dzisiaj obiadek będzie w takich okolicznościach przyrody. Tam już droga, panienka z okienka, tu jakaś knajpka, ale zamknięta, fajne miejsce. A ja, jak widać, już upał zelżał. Jest iście fińsko. Czyżby to kawałek już zorzy było? Nie wiem, trochę tak wygląda. To jest zorza. Koniecznie musisz stanąć gdzieś. Dzisiaj pierwsza zimowa noc, właściwie poranek. Przy okazji tak sobie radzimy z wodą, bo nie mamy oczywiście w zbiorniku, bo by zamarzło, więc mamy te baniaki z Fedwana 1.0, no i taki podręczny, a jest za 15:09 i na dworze jest mniej więcej tak. Dzień dobry. Jesteśmy jeszcze przed kołem podbiegunowym. Dzisiaj do Rowaniemi dojedziemy. Tam stoi frydwanik. Jesteśmy na miejscówce, tak się składa chyba na tym wyjeździe, że póki co stajemy już na miejscówkach, gdzie spaliśmy. Jesteśmy tutaj w tej chwili za Ulu, powyżej jakby Ulu, kawałek. Tutaj taka marina jest. Staliśmy tutaj w wakacje, więc zależy, który film pójdzie wcześniej, to albo już znacie tą miejscówkę, albo ją właśnie teraz poznajecie. Jest jeszcze przed świtem, bo tutaj zachodzi słońce wschodzi słońce o 10:30, mamy około 10:00, a tutaj jest Zatoka Botnicka. Tutaj mamy niebo jeszcze przed wschodem. I mamy plażę i zamarznięte morze.
Jak wczoraj filmowaliśmy zorze, czasem hałasowało, to pękała kra właśnie nam na morzu. No jest przepięknie. Wieczorem przyjechaliśmy z Toła, jedna osobówka. Też chyba zorze filmowali. Później pojechali gdzieś koło 1:00. I dzisiaj też podjechała jakaś na chwilkę Skoda. Nie wiem, czy przyszedł zobaczyć, czy tutaj wszystko jest w porządku, czy po prostu zobaczyć, jak wygląda morze. Jak jest? Zimno. Rękawiczki ubieram, bo wczoraj to mi tak ręce przemarzły. Jakieś takie wewnętrzne tylko miałam. Jak fotografowaliśmy tą zorzę, myślałam, że mi odpadną te ręce. No -10 dzisiaj. No, zmrożony lód, ślizgawka. Ale pięknie jest. Polowania na zorzę wczorajszą, nie wiem czy mówiłeś. Oglądaliśmy jakieś takie filmiki, że tutaj, że jak się pierwszy raz widzi zorzę, to jest panika, to lepiej sobie ponastawiać wszystko wcześniej w aparatach i tak dalej. Owszem, nastawiliśmy, ale też nie wszystko, bo jakby nie mając doświadczenia nie dało się tak wszystkiego jakby z założenia ustawić. I oczywiście była panika. Jedna wielka, o zorza, tu, że zaraz zniknie, że... No szczególnie tam przy tej drodze, co pierwsze nagrywaliśmy, to To po prostu jakaś masakra. to już było trochę Tu lepiej. zapomnieliśmy rękawiczek w ogóle, tu prawie w swetrach tylko wyskoczyliśmy, bo zorza. Także masakra jakaś. I tyle z tych filmików przygotowywania się miesiącami. Nie no, ja na szczęście swój aparat miałem nastawiony, tak to Nie no, ja też miałam częściowo, ale Jakoś jakby wcześniej. wszystkich rzeczy się nie da jednak przewidzieć. Tutaj jest zamarznięte wszystko. No i tak odpalamy auto, żeby trochę pochodziło. No, samochód pokazuje -17, no co nie jest prawdą. Nie, koło minus 10 było. 12 musi być Musi w takim tak razie. jest Już jest, widzę już. A tutaj? -6 pokazuje. Dobrze, ruszamy dalej. Dzisiaj w okolice chyba Rowaniemi dojedziemy. Znaczy tak, do Rowaniemi oczywiście, bo chcieliśmy tam spędzić Wigilię. Może się okazać, że rzeczywiście to, co widzieliśmy dzisiaj, to był nasz ostatni wschód słońca na najbliższe dni. Chciałoby się powiedzieć tygodnie, ale nie na dni, niestety tylko, bo jak widać jest mgła, o teraz się akurat przerzedziła, ale było mleko dosłownie.
Jutro w Rovaniemi będzie nasz na pewno ostatni wschód słońca, nie wiadomo czy uda się go nagrać. I też ostatni zachód słońca gdzieś po drodze, bo 100 km na północ od Rovaniemi już się zaczyna noc arktyczna. Kolejne doznanie, którego jeszcze nigdy nie doznaliśmy. 2 razy nam się udało doznać dnia arktycznego. Szczerze mówiąc, w tym dużym aucie już go tak nie odczuliśmy jak w pierwszym Frydwanie, gdzie wstawaliśmy rzeczywiście przed kurami, bo chyba o 4:00 nam się zdarzyło nawet czasem. Bardzo nam się rozregulowały ten zegar wtedy. No a teraz będzie noc arktyczna. Jest 12:15. Słońce zaraz zajdzie. Za godzinkę, tak. A wstało godzinkę, tak. Jesteśmy na miejscu u Świętego Mikołaja na parkingu. Będziemy zaraz ogarniać. Tak, nie obyło się bez przygód, nie nagrywaliśmy jak to my. Coś jest nie tak z układem wydechowym, a do poniedziałku nie uświadczymy żadnego mechanika. No, zobaczymy. No, dzisiaj środa. Tak? Tak, dzisiaj środa, Wigilia. Zobaczymy, co się będzie działo. Nie wiadomo za bardzo, co dalej robić. Sprawdzę, jak z prądem stoimy. Powinniśmy być naładowani na 100%. Tak jest. 4 dni, 18 godzin, ale teraz nic nie... Oprócz lampek nie używa prądu. I tam stoimy wśród innych kamperów, ludzi zatrzęsienie. Mam nadzieję, że w Wigilię troszeczkę w wieczór zniknie. No już po zachodzie całkowicie. Czyli stoimy tym razem po drugiej stronie jakby na parkingu wioski, bo wcześniej staliśmy jakby za kołem podbiegunowym. Tym razem stanęliśmy tutaj od tej strony. No nic, idziemy zobaczyć jak wygląda zimą. A propos, Mikołaja najprawdopodobniej nie ma, bo miał być teraz 25-26 grudnia, miał być w Polsce, na Dolnym Śląsku w miejscowości, która się nazywa Kalewala. Więc jeśli jest Mikołaj tutaj na miejscu, to jak to jest z tym Mikołajem? A tu jesteśmy w punkcie, gdzie byliśmy latem. Tak jest. Dzisiaj jest obłęd jakiś, masakra po Tego prostu. drugiego Mikołaja. Nie Tak. wiem, który jest prawdziwy. Właśnie, bo tam gdzie parkujemy jest biuro Mikołaja, można spotkać się z Mikołajem. A tutaj jest też biuro Mikołaja, gdzie można się spotkać z Mikołajem, gdzie my się spotkaliśmy z Mikołajem. Dzisiaj byśmy się chyba nie spotkali z Mikołajem, nawet jeśli tam jest. Bo jest ludzi od groma. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście wieczorem jakoś będzie trochę, chciałoby się powiedzieć, kameralnie. Dzisiaj minus 10, a nie plus 32. Dobrze, jesteśmy na poczcie Mikołaja. Są tutaj listy Mikołaja z całego świata. Tutaj prąd wybrany. I tutaj mamy listy z Polski.
kiedyś nie mieszkał w Rovaniemi. Mieszkał gdzieś tam dalej na północy. Nie na biegunie północnym, ale gdzieś tutaj w Finlandii. Natomiast w 1950 roku ta chatka jest nazywana chatką Roosevelta, ponieważ tutaj Eleanor Roosevelt, czyli żona Franklina Delano Roosevelta, przyjechała, stąd wysłała kartkę pocztową do Trumana. No i z tej tutaj niepozornej chatki rozrosło się to do takich, a nie innych rozmiarów. Tutaj za tym gigantycznym murem śnieżnym są jakieś takie bobsleje, zjeżdżalnie i tego typu rzeczy. Są i jedzeniowe akwaria. Ktoś ma ochotę, może sobie usiąść przy stoliku i zjeść z widokiem za stolika. Jakby tak chcieć, to na każdym kroku worek pieniędzy trzeba mieć. Dla każdego coś dobrego, tak? My mamy, że tak powiem, po drodze, a Wigilia w wiosce Świętego Mikołaja, ale zaraz pójdziemy do siebie i będzie już kameralnie. A natura ma swój spektakl. Dzień dobry w ten świąteczny poranek. Dzisiaj 0 stopni w Rovaniemi. Stoimy cały czas koło Mikołaja. Dzisiaj już śniadanko estońskie. Estońskie śniadanko, jak to w Finlandii. Jak to w Finlandii, kawusia. Tak, jak to mówi Jarl. Najważniejszy posiłek dnia, kawa. I cheers, my friends. I tyle z tych radosnych nowin. Teraz mniej radosne. Oczywiście, jak to u nas. Coś się popsuło. Coś się popsuło, tak? Wczoraj mieliśmy akcję. Trudno powiedzieć. Oczywiście, oczywiście święta. Dzisiaj jest 25, czwartek. 26, piątek. 27 to jest sobota, 28 niedziela, więc 29 jest szansa na jakiegokolwiek mechanika. Samochód jedzie. Wyświetliła nam się najpierw jedna kontrolka, później ona zgasła. Siadł nam, od tego chyba się wszystko zaczęło, siadł nam termometr. Bo wczoraj pokazywał nagle minus 36 stopni, gdzie było, nie wiem, chyba może minus 12. No i teraz co zrobić, tak? No, jeśli termometr nie działa, no to oczywiście silnik inaczej steruje. W związku z czym najprawdopodobniej zatkał nam się filtr DPF. Filtr DPF przepaliliśmy, ale kontrolka nie zgasła. No i teraz się zastanawiamy, co robić, czy jechać dalej. No tutaj na pewno nie zostaniemy, bo tutaj jest za dużo ludzi dookoła, żeby koczować. No jeszcze dzisiaj nie włączaliśmy samochodu, nie sprawdzaliśmy, co to tam może być. Czy dalej ten błąd jest. Może się zresetował jednak po tym wypaleniu filtra. Pytaliśmy oczywiście sztuczną inteligencję, co zrobić, jak zrobić. No, kilka nam pomysłów poddała, więc może uda nam się dorwać elementy potrzebne na jakiejś większej stacji benzynowej. Przygoda. Więc czy dojedziemy na ten Nordkap? Wcale nie jest takie pewne, a już jesteśmy tak blisko. Jutro byśmy byli. A po pojutrze. No nic, na razie śniadanko, kawka. Wesołych świąt. Wesołych. Z wschodu słońca nie udało nam się dzisiaj nagrać. Ale były to straszliwe chmury. Tak, ale to ostatni dzień, kiedy widzimy słońce. Bo słuchajcie, muszę to powiedzieć. No zapeszysz. Tfu, żeby nie zapeszyć, ale no, zapalił się błąd, ale jak nam się w zeszłym roku zapowietrzył samochód, to nam mechanik z pomocy drogowej pokazał patent na skasowanie błędu. No i skasował się błąd. Póki co, jest wszystko w porządku. Więc ruszamy na Nordkap.
Tradycyjnie dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas. Mamy nadzieję, że ci z Was, którzy z przyjemnością towarzyszą nam w naszej letniej wyprawie po Finlandii, przetrwają jakoś te mroźne arktyczne ciemności. Do upalnej północy oczywiście jeszcze wrócimy, ale póki co, za tydzień dalsze przygody Frydwana w tej zimowej scenerii. Do zobaczenia!